I am embarrassed. Bardzo się zawstydziłem. I was not expecting this. Nie spodziewałem się tego. I need to be more careful what I put online. Muszę uważać na to, co zamieszczam w sieci. All of these are from like 10 years ago too. Te zdjęcia są chyba sprzed 10 lat. So maybe I should also update my Facebook every few years. Więc może też powinienem aktualizować swojego Facebooka co kilka lat. I have just had a great time so far here in Poland. Do tej pory bawiłem się fantastycznie w Polsce. But I do want to apologize to you tonight. Ale muszę też was dzisiaj przeprosić. Because you have to listen to me 2 times. Bo będziecie musieli mnie wysłuchać dwukrotnie. I'm sorry. Przepraszam. This first part is a sort of a story. Pierwsza część będzie historią. It's a story of me and my family doing something that we weren't ready for. Będę mówił o sobie i o swojej rodzinie i o tym, jak robiliśmy coś, na co nie byliśmy przygotowani. And trying to find success in this new venture. I o poszukiwaniu sukcesu w tym nowym przedsięwzięciu. I have a wonderful family of a wife and 2 girls. Mam wspaniałą rodzinę, mam żonę i 2 dziewczynek. And they and I are really a team. I tworzymy świetny zespół. And I am a pastor in Canada. Jestem pastorem w Kanadzie. And when I entered ministry, I pastored at a church for 3 years. I gdy rozpocząłem swoją służbę, to byłem pastorem w kościele przez 3 lata. Then I took a break and went back to school. Po czym zrobiłem przerwę i wróciłem do szkoły. And around the time that I was finishing school, an opportunity came. Gdy ukończyłem studia, pojawiła się pewna możliwość. And it was the opportunity to move to a new town and start a new church. Była to okazja, żeby przeprowadzić się do nowego miasta i tam stworzyć nowy zbór, nowy kościół. I didn't know anyone in this town. Nikogo nie znałem w tym mieście. And this would definitely be an adventure. I to z pewnością byłaby nowa przygoda. So what I want to do is tell you a bit about my town. Chciałbym wam opowiedzieć trochę o swoim mieście. Some of the struggles that we have faced. O pewnych wyzwaniach, z którymi musieliśmy się zmierzyć. And some of the things we've learned. I o lekcjach, które z tego wypłynęły. I don't know if I can say that I have had success. Nie wiem, czy byłbym w stanie powiedzieć, że osiągnąłem sukces. Because the journey continues to this very day. Dlatego, że ta droga trwa aż do dzisiaj. But we are doing our best and trusting God. Ale robimy wszystko to, co możemy i ufamy Bogu. And so I think I am content. Więc wydaje mi się, że jestem zadowolony. So I will show a picture of my town tonight. Pokażę wam zdjęcie swojego miasta. So that you can all move there with me. Żebyście tam mogli wszyscy się I will przeprowadzić. get Vlad to put this on the screen. My sort of slideshow. Yeah, so this is my experience. Moje doświadczenie. Starting a new church in Squamish, Canada. Tworzenie nowego zboru w Squamish, Kanadzie. And here's the picture of my town. Oto zdjęcie mojego miasta. It is a beautiful town in southern British Columbia. To jest piękne miasto w południowej części Kolumbii Brytyjskiej. It is at the end of a fjord that leaves the ocean. Znajduje się na końcu fiordu, który jest na końcu z kolei oceanu. And over the town is a huge cliff. I koło miasta znajduje się ogromny klif. This cliff is called the Chief. Klif ten nazywa się Szef. I am a rock climber. Ja uwielbiam spinaczkę. Moving to a place with that cliff was a dream come true. Przeprowadzka do miasta, którym znajdował się taki klif, to było spełnienie wszelkich marzeń. I also love to run and to hike. Bardzo lubię też biegać i wspinać się, chodzić po górach. So I was very excited to move to this place. Więc byłem przeszczęśliwy, że mogę się przeprowadzić do takiego miejsca. But even though I have all the fun things to do right outside of my door, Jednak mimo, że miałem tyle fajnych rzeczy, w których mogłem uczestniczyć tuż za oknem, this has been the hardest place I have ever lived. to było najtrudniejsze miejsce, w którym kiedykolwiek mieszkałem. It has made me discouraged some days, Nieraz jestem bardzo przez to zniechęcony and I have had to learn to trust God every day. i musiałem nauczyć się ufać Bogu każdego dnia. So let me tell you a little bit more about this town. Więc pozwólcie, że wam opowiem trochę więcej o tym mieście. There are about 20,000 people that live there. Mieszka tam około 20 000 ludzi. It's very expensive because it's close to Vancouver. Jest tam bardzo drogo, dlatego że jest w pobliżu miasta Vancouver. Many people live here and work in the city.
Wiele osób tutaj mieszka i też pracują z kolei w mieście. And there are also many people that move here to do outdoor sports. Jest też wiele osób, które tam mieszkają i uprawiają bardzo dużo sportu. It is the least religious community in all of Canada. To najmniej religijna społeczność w całej Kanadzie. Hardly any of my friends attend a church. Nie mam praktycznie znajomych, którzy uczęszczaliby do kościoła. And just that was new for me. I już samo to było dla mnie czymś nowym. I am used to being around people that also go to church. Jestem przyzwyczajony do tego, że byłem do tej pory otoczony osobami, które chodziły do kościoła. But here, none of my friends attend church or have any religion in their life. Ale tutaj nie było nikogo, kto byłby wierzący i kto chodziłby do kościoła. I knew that that was the case when I moved there. Wiedziałem, że tak będzie, gdy się tam miałem przeprowadzić. But I was excited to change the world. Ale byłem podekscytowany myślą, że będę mógł zmienić świat. I had dreams of starting a huge church in this small town. Miałem wielkie marzenie stworzenia ogromnego zboru kościoła w tym mieście. Of people from all around the world coming to learn from me. I że ludzie przyjadą z każdego zakątku świata, żeby się ode mnie uczyć. No one has come yet. Nikt tam jeszcze nie przyszedł. I have had to learn a lot. Musiałem się wiele nauczyć. What I'd like to do is share 3 ways that I struggled. Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć o 3 sposobach, w jakie niestety musiałem się borykać z problemami. 3 parts of my job that were harder than I expected. Powiem wam o 3 częściach, etapach swojej pracy, które były dla mnie trudniejsze niż się spodziewałem. And tonight I just want to be very honest with you because we're becoming friends. I chciałbym być z wami szczery, dlatego że już stajemy się przyjaciółmi. So, let's go to the next photo, Vlad. Więc przejdźmy do kolejnego slajdu. So what I've done is I've put 3 pictures here. Zamieściłem tu 3 zdjęcia. Each of them represent one of the struggles. Każde z nich przedstawia jedno z wyzwań, przez które przechodziłem. Okay, the first one is on the left. Pierwsze zdjęcie po lewej This is my family. przedstawia moją rodzinę. My wife Bethany, Moja żona Bethany, Eliza and Marigold. Eliza i Marigold. They are 6 and 3 years old now. Mają 6 latek i 3 latka. Marigold was born right after we moved to Squamish. Marigold urodziła się niedługo po tym, jak przeprowadziliśmy się do Squamish. And 1 month later, everything shut down because of COVID. I miesiąc później wszystko musiało zostać zamknięte przez COVID-a. Did you ever have a hard time making friends during COVID? Czy wam też było ciężko nawiązywać przyjaźnie w czasie COVID-u? I did. Ja z tym miałem problem. And it was even harder when we didn't know anyone in this town. I było jeszcze trudniej, dlatego że nikogo tam nie znaliśmy. And my job was to make friends. A moja praca polegała na tym, żeby zawierać przyjaźnie. My job was to create a community of people with a shared mission. Moją pracą było poznawanie społeczeństwa, żebyśmy mogli stworzyć grupę i realizować wspólne cele. One of the hardest things that I dealt with when we first moved to Squamish Jedną z najtrudniejszych rzeczy, z którymi musiałem się zmierzyć, gdy się przeprowadziliśmy do Squamish, was understanding that our family must work together as a team. było zrozumienie, że nasza rodzina musi współpracować jako zespół. My kids were part of our team. Moje dzieci były częścią naszego zespołu. My wife gave her whole life to this project, Moja żona poświęciła całe swoje życie na rzecz tego projektu. even though she did not get a paycheck. Mimo że ona nie dostawała za to wynagrodzenia. And the challenge of balance was always there. I było ciężko zachować równowagę. Because everything I did was for our mission there. Wszystko, co robiłem tam, skupiało się na naszej misji. When would we connect as a family? Kiedy mieliśmy mieć czas, żeby łączyć się jako rodzina? When would we be able to relax and enjoy each other? Kiedy mieliśmy wtedy mieć czas, żeby móc razem odpoczywać i spędzać dobrze czas? Over time, we became very tired and discouraged. Po jakimś czasie staliśmy się bardzo zmęczeni i zniechęceni. It was even hard to know what to call work. Nie wiedzieliśmy nawet, gdzie kończyła się nasza praca. And we'll get there in the next photo in a moment. I zaraz zobaczymy to na kolejnym zdjęciu. But through this period, our family was put under a lot of stress. Przez ten okres nasza rodzina przeżywała bardzo dużo stresu. And I think we had more tension in my home than we had before.
Wydaje mi się, że wzrastały w moim domu większe napięcia niż kiedykolwiek wcześniej. I had to realize that we were a family team I musiałem zdać sobie sprawę z tego, że tworzyliśmy zespół. and honor the contribution of each person to the project. I musiałem docenić wkład każdego członka rodziny w nasz projekt. Another challenge was how I used my time. Kolejne wyzwanie polegało na tym, jak mam poświęcać swój czas, na czym mam go spędzać. If I were pastoring a normal church, I would know what to do. Jakbym był pastorem zwykłego zboru, to wiedziałbym, jak się zachowywać. But I don't have an office anymore. Ale nie miałem już biura. I don't have church members anymore. Nie miałem już członków zboru. I don't have people to visit or anyone to see at all. Nie miałem już osób, do których mogłem chodzić, odwiedzać, ani z którymi mogłem się widywać. I had to decide what to do with my time. Musiałem zdecydować, co będę robić ze swoim wolnym czasem. And one of the ways that I did this was using my hobbies. I w tym celu wykorzystałem swoje hobby. This picture at the bottom left is bottom right is an example. Zdjęcie, które widzicie w prawym dolnym rogu, jest przykładem tego. Here I am rock climbing with two of my friends. Tutaj wspinam się razem z dwójką przyjaciół. These are young people that were needing mentorship. To młodzi ludzie, którzy potrzebowali mentora. They needed a spiritual guide in their lives. Potrzebowali duchowego przewodnika w swoim życiu. And so I spent time with them rock climbing. Więc spędziłem z nimi czas, spinając się po górach. It was quality time and memories made together. Był to bardzo wartościowy czas i mieliśmy dużo wspólnych wspomnień. But later that night I would think about what I did that day. Ale później wieczorem zastanowiłem się nad tym, co tego dnia zrobiłem. Did I really work today? Czy ja tak naprawdę pracowałem? I guess I went rock climbing. Poszedłem się spinać. Is that work? Czy to jest praca? Should I get paid for this? Czy powinni mi za to płacić? I am scared to tell my colleagues how I work. Bałem się mówić współpracownikom o tym, w jaki sposób pracuję. Because over time I started to feel guilty. Bo z czasem miałem wyrzuty sumienia. I didn't have the regular work things to do that I thought I would. Bo nie miałem regularnych zadań, które myślałem, że będę miał. And I found myself having too much fun. I zauważyłem, że bawię się zbyt dobrze. And being stressed all the time. I jednocześnie byłem zestresowany przez cały czas. Because I didn't want to be lazy. Dlatego, że nie chciałem być leniwy. I wanted a list of things to do. Chciałem dostać listę zadań. But starting something new just takes time. Ale rozpoczynanie czegoś nowego zajmuje dużo czasu. And I had to be patient. I musiałem uzbroić się w cierpliwość. The final point that was hard for me is this. Ostatnia rzecz, z którą się borykałem, była taka. The success of the project is outside of my control. Sukces tego projektu znajdował się poza moim... Nie byłem w stanie zapewnić sukcesu temu projektowi. I hope to bring a group together who love Jesus. Chciałem zebrać grupę, która by pokochała Jezusa. But I can't force anyone to love Jesus. Ale nie mogę przecież nikogo zmuszać do tego, żeby pokochali Jezusa. I spend time with people hoping to make an impact in their lives. Spędzałem czas z ludźmi, mając nadzieję, że wpłynę pozytywnie na ich życie. But I cannot guarantee any outcomes. Ale nie mogę zagwarantować żadnych rezultatów. One thing that I did was I volunteered in the community. Byłem wolontariuszem społeczności. I joined an organization that takes disabled kids outside. Dołączyłem do organizacji, która zabierała dzieci z niepełnosprawnościami na dwór w przyrodę. It lets them try hiking or even skiing. Pomagają im nauczyć się, jak się spinać i nawet jak jeździć na nartach. So once a week I would spend half a day with these people. Więc raz w tygodniu spędzałem pół dnia z tymi ludźmi. And the picture on the top right is from one of those days. I zdjęcie po prawej stronie na górze jest zdjęciem z jednych z tych dni. This is skiing at the Whistler Olympic Park. I to było narciarstwo w parku olimpijskim o nazwie Whistler. It's about 45 minutes from my house. To około 45 minut od mojego domu. And I remember thinking about that day that I spent. I przypominam sobie dzień, który tam spędziłem. Hoping that I would make some good connections with the staff or the children. Miałem nadzieję, że nawiążę jakieś więzi z kadrą albo z dziećmi, But wondering if it was a waste of time. ale bałem się, że to będzie strata czasu. I could not guarantee this would help our mission.
Nie miałem żadnego zapewnienia, żadnej gwarancji, że to pomoże naszej misji. Ultimately, success was outside of my control. Tak naprawdę nie mogłem zapewnić sobie sukcesu. So for the first 2 years of ministry in Squamish, it was a very difficult chapter. Pierwsze 2 lata mojej misji Squamish były bardzo trudnym rozdziałem w moim życiu. I struggled to balance my life well. Starałem się uzyskać równowagę w swoim życiu. And I struggled with my mental and emotional health. I ciężko mi było sobie radzić ze swoim zdrowiem mentalnym i psychicznym. Could I just be at peace, doing my best? Czy mogłem się pogodzić z tym, co miało miejsce i ze staraniem się jak najlepiej? I decided that I must keep going. Postanowiłem, że muszę iść do przodu. And I think this is an important point for all of us. I myślę, że to jest istotne dla każdego z nas. We cannot predict the future. Nie możemy przewidzieć przyszłości We cannot guarantee success in anything. i nie możemy zapewnić sobie sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie. But you can be optimistic. Ale możemy być optymistami. You can do your very best. Możemy starać się jak najlepiej. And then you can trust God to take care of the rest. I możemy zaufać Bogu, że On o wszystko się zatroszczy. I have a very strange hobby. Mam bardzo dziwne hobby. And this hobby is to run for very long distances. Bieganie na bardzo długie dystanse. I've only done 50 kilometers. Do tej pory udało mi się zrobić tylko 50 kilometrów, But some people do much longer than this. ale niektórzy są w stanie pokonywać o wiele dłuższe dystanse. And one guy that I really like is named Scott. Znam takiego człowieka, który nazywa się Scott. Years ago, he won many of the longest races in the world. Lata temu był w stanie wygrać najdłuższe maratony, które istnieją na świecie. And when he would run these races, he would have to commit. I gdy brał udział w tych wyścigach, to musiał naprawdę być zdeterminowany. He would have to push himself even at the risk of failure. Musiał bardzo się starać i poświęcać swój czas, swoją energię, żeby coś osiągnąć. Mimo że mógł odnieść porażkę. And I have a quote from him that I'd like to share. I ma pewien cytat, którym chciałbym się z wami podzielić, który powiedział. And basically, you can paraphrase sentence after sentence. Throughout my career, I felt like I could control my destiny even when under the load of insurmountable adversity. Podczas swojej kariery czułem, że mogę kontrolować swoją przyszłość, mimo że znajdowałem się pod ogromnym ciężarem. But the reality is, I am no stranger to failure. Ale prawda jest taka, że porażka nie jest mi nieznana. I felt the sting of coming up short. I odczuwałem wiele razy uczucie, porażki. The draw to go big in hopes and dreams of success has always been stronger than the risk of failure. Pragnienie, żeby osiągać swoje marzenia i spełniać to, czego pragnąłem, żeby osiągnąć sukces, zawsze było potężniejsze niż ryzyko porażki. Did you catch that in this sentence? Czy odpowiednio to wybrzmiało? It was more important for him to try to succeed Bardziej istotne było dla niego próbowanie osiągać sukces, than to stay safe. niż żeby po prostu został w strefie bezpieczeństwa. The drive for success was worth the risk of failure. Chęć osiągnięcia sukcesu była silniejsza niż obawianie się ryzyka porażki. And I believe that sometimes we need that same attitude. I wydaje mi się, że nieraz potrzebujemy podobnego nastawienia. We need to be willing to give something our all. Musimy poświęcić wszystko. To push for success even if we risk failure. Musimy mieć chęć osiągania sukcesu, nawet jeżeli wiąże się to z ryzykiem odniesienia porażki. And that's what our family has had to do in Squamish. I właśnie tak musiała robić moja rodzina, będąc w Squamish. We are giving our entire lives to this project. Oddajemy całe swoje życie temu projektowi. But we cannot guarantee its success. Ale nie możemy zapewnić sukcesu. We could choose to quit if we wanted. Moglibyśmy się poddać, jeżeli byśmy tego chcieli. Or we can choose to give it everything we have. Albo możemy postanowić, żeby się poświęcić w pełni. Hope that it works. Mając nadzieję, że się uda. And trust God to take care of us. I ufać, że Bóg nam pomoże i się o nas zatroszczy. And so we still live in Squamish. Więc wciąż mieszkamy w Squamish. We are still working to start this new church. I wciąż pracujemy, żeby stworzyć ten nowy zbór. And God has been blessing. I Bóg nam rzeczywiście błogosławił.
I'll put up the slides again there, Vlad. And in each of these pictures, I now see hope. Na każdym z tych zdjęć widzę teraz nadzieję. My family is working better together. Moja rodzina teraz jest w stanie jeszcze lepiej ze sobą współpracować. Now I recognize that my children are part of our ministry. Zdaję sobie sprawę z tego, że nasze dzieci są częścią naszej służby. They contribute a great thing to us. One również są w stanie się poświęcić i coś nam dobrego zrobić. And my wife is a leader as well. I moja żona również jest pewnego rodzaju przywódcą. In fact, she has been coordinating our church when I'm gone. Ona koordynuje nasz zbór, kiedy mnie nie ma. She feels passionate and now she feels supported too. Ona odczuwa wielki zapał do tej misji i również czuje się wspierana. In the bottom corner with my rock climbing, W prawym dolnym kącie widzicie zdjęcie, gdzie poszedłem się spinać. I have been able to learn from this experience how to connect with people better. Byłem w stanie doświadczyć, jak nawiązywać więzi z innymi ludźmi. In a previous job, I would have spent my days in an office. Jakbym miał inną pracę, to spędzałbym swoje dnie w biurze. But I will never do that anymore, even if I am at another church someday. Ale nigdy więcej nie będę chciał tego robić, nawet jeżeli będę kiedyś w innym kościele, w innym zborze. Because I believe there is power in being with people. Dlatego, że wierzę w to, że jest moc w byciu z innymi ludźmi. I have been able to release the guilt I feel for having fun. Byłem w stanie już odpuścić sobie z wyrzutami sumienia, które odczuwałem, jak dobrze się bawiłem. And so my ministry and my outlook is changed. A więc moja służba i mój sposób patrzenia na życie jest teraz inna. And finally, I'm seeing some miracles too. I zobaczyłem też różne cuda. I told this story to a few of you another day. Opowiedziałem tę historię już kilkorgu z was. But while I was volunteering with this organization, I met a lady. Ale gdy byłem wolontariuszem tej organizacji, to poznałem pewną kobietę. When I told her I was a pastor, she told me she was an atheist. Gdy powiedziałem jej, że jestem pastorem, to ona z kolei mi odpowiedziała, że jest ateistką. And then I wondered again, why am I doing this? I zastanawiałem się, po co ja to robię? Is there any use for this volunteer time? Czy jest jakikolwiek pożytek z tego czasu jako wolontariusz? But the next week she asked me when she could come to my church. Ale tydzień później zadała mi pytanie, kiedy może przyjść do mojego zboru. I was shocked and I didn't know what to say. Byłem zszokowany, nie wiedziałem, co powiedzieć. But last week she was one of the leaders at my church. Ale w zeszłym tygodniu ona była jednym z liderów w moim zborze. This was all her choice, of course. To było jej decyzją. But I am looking with new eyes to see God at work. Ale patrzę teraz nowymi oczami i szukam Boga na inne sposoby w pracy. And our church in Squamish is starting to be more established. I nasz zbór Squamish coraz bardziej się rozwija. You can go ahead to the next slide. This is the logo for our new community ministry. To jest nowe logo, które jest naszej służby, w naszej społeczności. And the goal is to help people connect in a very lonely town. I celem tego jest łączenie ludzi ze sobą w tym mieście. We want to offer deeper community to people. W tym samotnym mieście, którym chcemy zapewnić więcej możliwości ku zapoznawaniu się. And give them the opportunity to know God if they would like. Chcemy dawać ludziom sposobność, żeby również mogli poznać Boga. And our group is slowly growing. I nasza grupa powoli wzrasta. Here are some pictures of some of the ministries, some of the things we have been doing. Oto kilka zdjęć pokazujących to, co robimy. On the left is an outdoor worship we had by a river. Po lewej widzicie zdjęcie z uwielbienia, które prowadziliśmy na dworze przy rzece. The water was very, very cold. Woda była bardzo, bardzo zimna. It was a light blue color from leaving glaciers in the mountains. Była jasno niebieska, dlatego że ona wypływała ze stawów z gór, z lodowców. But I went into that water. Ale ja wszedłem do tej wody. Do you know why? Wiecie dlaczego? Because two other ladies wanted to be baptized in that water. Dlatego, że dwie kobiety chciały zostać ochrzczone w tej wodzie. I thought they were crazy, but I wouldn't say no. Myślałem, że były nienormalne, ale nie mogę im odmówić. On the right side are some other things we do. Po prawej stronie są zdjęcia innych rzeczy, które tam robiliśmy. On the top is a picture of our sort of church service.
Na górze widzicie zdjęcie naszego nabożeństwa. And we started to meet every week just 1 month ago. I zaczęliśmy się spotykać każdego tygodnia miesiąc temu. And at the bottom is a children's outreach program. I na dole widzicie program skierowany do dzieci. Every summer in the park we do sing-alongs for kids. Na każdych wakacji w parku urządzamy spotkania, podczas których śpiewamy z dziećmi. And some days we have more than 50 kids and their parents singing along with us in the park. I nieraz przychodzą na te spotkania aż 50 dzieci i ich rodzice, żeby śpiewać razem z nami. So we feel confident that God is using us in Squamish. A więc czujemy się przekonani, że Bóg nas wykorzystuje w Squamish. Some days we feel very excited to be there. Czasami czujemy się bardzo podekscytowani tym, że tam jesteśmy. Some days we are still discouraged. Ale czasami jesteśmy zniechęceni. We don't know what the future will hold. Nie wiemy, co będzie się działo w przyszłości. But we have chosen to trust God with its success. Ale postanowiliśmy zaufać Bogu, żeby od Niego zależał sukces. And I hope that in the journeys that you are on, you will also trust God to lead you. I mam nadzieję, że zaufacie Bogu na każdej waszej drodze. And success can be felt anywhere on the journey when you are in God's plan. Dlatego, że jak chodzicie zgodnie z Bożym planem, to będziecie mogli osiągnąć sukces na każdym etapie. Thank you for listening, and I'll talk to you again soon. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście i niedługo do was wrócę.